Witamy ponownie w naszym mieszkanku. Jest z nami Tomasz, który nas nie opuścił, całe szczęście, i w jego przepasnym bagażu przywiózł ze sobą rękawice, które są grzane elektrycznie. Jeżeli jesteście zainteresowani poznaniem aspektów tej technologii i świadectwa ich nosiciela, to oglądajcie dalej. Rękawice motocyklowe jako takie niestety nie są tak uniwersalne jak reszta ciuchów. Powiedzmy, że poza drobnymi wyjątkami rękawice składają się z warstw lub ich braku i nie można sobie nimi rotować na tyle jak w przypadku trójwarstwowych ciuchów. Więc albo będziecie mieli rękawice, które będą ultra wygodne, będą jednowarstwowe, ale wtedy będą termicznie przysposobione raczej do przemieszczania się w okresie letnim, albo będziecie mieli rękawice, które są ocieplane, będą składały się z wielu warstw, będą ograniczały mocno uczucie waszego powodowania motocyklem, ale za to będą zapewniały komfort termiczny. I od dawien dawna istnieją grzane manetki. I jak dobrze wiecie, świat podzielony jest na miłośników i przeciwników tej technologii. Po pierwsze, grzeją tylko od wewnętrznej, grzane manetki, grzeją od wewnętrznej strony ręki, która tak naprawdę jest mniej narażona na wiatr. Czyli i tak nam będzie zimno od zewnątrz. B. Ogrzana membrana przez grzane manetki bardzo często może być przez nie uszkodzona, jeżeli podkręcimy te manetki na maksa, a będziemy mieli membrankę, która będzie nieizolowana od samej grzałki, bo w instrukcji od Gore-Texu czy od innych membran jest napisane, że powyżej 50 stopni Celsjusza może nastąpić trwałe uszkodzenie tej membrany i ona może już ciągnąć wodę, bo membrana jakby nie tylko blokuje naszą dłoń lub sylwetkę przed skutkami wystudzenia wiatrem, ale również przed wodą. I Revit, ale nie tylko Revit, są producenci, którzy zrobili rękawicę, która jest również ogrzewana i ogrzewanie w tych rękawicach najczęściej jest przeprowadzone pośrednictwem kabla oporowego, który jest zamontowany po zewnętrznej właśnie stronie rękawicy. Czyli po tej stronie, która de facto jest najbardziej narażona na skutki wystudzenia. Za pośrednictwem powerbanków mikroskopijnych, które są montowane w mankiecie, jest dostarczane zasilanie i przy pomocy jednego przycisku możemy przystąpić do procesu grzania na różnych poziomach siły jego działania. Ale zanim przejdziemy do tego, co Tomek powie o tym, jak to grzeje i co się z tym dzieje, to ja tylko przejdę szybko przez konstrukcję tej rękawicy, bo dla Was może być ona istotna. Ponieważ wielu producentów rękawic korzysta z technologii, która jest również w świecie skuterów śnieżnych. A te pojazdy troszeczkę jednak różnią się z punktu widzenia eksploatacji i tego, jak używamy tego pojazdu od motocykli. A tu mamy do dyspozycji rękawicę, która jest mocno przemyślana jako rękawica motocyklowa. Po pierwsze ma wycieraczkę, która jest tutaj wszyta w panel, który jest, jak widzicie, w kształcie takiego zakręcenia. Daje to nam anatomicznie zagięte palce, co w przypadku obsługi sprzęgła i hamulca jest bardzo istotne, żeby nie trzeba było walczyć z samą materią rękawicy, żeby koniecznie przełamać jej opór przy jechaniu i jakby korzystaniu z tych dźwigni. Drugą rzeczą jest to, że cały ten panel wewnętrzny rękawicy do nadgarstka jest wykonany z koziej skóry, co daje bardzo dobre poczucie chwytu. Jak na rękawicę, która ma w sobie i ocieplenie, i membranę, i jeszcze kable grzewcze, daje to spore wyczucie w palcach z punktu widzenia obietnicy producenta. A żeby pójść dalej, mamy dodatkowy panel, który nie jest wycięty, on jest naszyty, daje wytrzymałość kontra manetki. Często nasze manetki w motocyklach, zwłaszcza takich powiedzmy, które aftermarketowe, potrafią być ostre i ciąć rękawice i je szybciej zużywać. Zwróćcie jeszcze uwagę na końcówki palców, gdzie szwy, zwłaszcza w tych dwóch palcach, one nie biegną przez opuszki. Opuszki mają najwięcej zakończeń nerwowych i dają najwięcej możliwości wyczucia tego, co się dzieje z naszą dłonią, a de facto co nią robimy. Plus do tego palec, który jest palcem wskazującym, ma palec dotykany do ekranów. Tak, działa fantastycznie. I mimo tego, że jest strasznie gruba. To, co ja kocham najbardziej w rękawicach, czyli twardy ochraniacz kości grochowatej, to rzadko występuje w rękawicach zimowych, wzmocnienie krawędzi tnącej w momencie upadku i twardy ochraniacz kłykci. Także mamy w pełni wyposażoną rękawicę motocyklową zasilaną bateriami. No i teraz opowiedz proszę, bo tak, dobrze by było wiedzieć, jak to działa. Jak to działa?
Działa dobrze, albo nawet bardzo dobrze, czyli funkcja grzania jak najbardziej spełnia swoją rolę w temperaturach lekko powyżej zera, na tym maksymalnym grzaniu, gdzie producent obiecuje około 2,5 godziny pracy na naładowaniu jednym. Jest absolutnie na tyle komfortowo, żeby spokojnie podróżować i tutaj mam na myśli, że nie będziemy czuć ciepełka w dłoniach, tak jak to niektórzy mogą sobie wyobrażać. To jest taka, powiedzmy, częściowa redukcja efektu zmarznięcia dłoni, czyli te dłonie są lekko chłodne w efekcie, tak, ale mówimy tu o niskich temperaturach. I dzięki temu mamy pełną operacyjność, tak? Jesteśmy w stanie nimi normalnie ruszać, mamy pełen feedback i wszystko działa jak trzeba. W temperaturach rzędu plus 10 jeździmy w tych rękawicach bez grzania, także to już to jest ich zakres pracy. Oczywiście one mają 4-stopniową regulację grzania, możemy sobie to wedle własnego uznania dostosować, możemy też próbować przedłużyć czas pracy na baterii, jeżeli mamy długą trasę bez planowanych długich postojów i sobie to grzanie włączać, wyłączać. I jak trochę zmarzniemy, załóżmy tak, jeżeli jest naprawdę zimno, to włączać ponownie. No, to samo, co robimy z tym. Tak. Zatrzymujemy się, ręce w dół, grzejemy od silnika, a tu możemy dokładnie to regulować guzikiem. Tak, więc ten aspekt aspekt grzania jak najbardziej działa. Jeżeli chodzi o komfort i ergonomię, tak jak powiedziałeś, one są grube, ale nie są na tyle grube, żeby powodowały poczucie, że nie mamy tej mobilności palcy i kontroli nad tym, co robimy. Więc to jest na pewno duży plus. Palec dotykalec, tak jak powiedziałeś, działa fantastycznie. To jest w ogóle chyba najlepsza rękawica do obsługi ekranów dotykowych, jaką mam. Mimo że faktycznie to odizolowanie od palca jest chyba tutaj największe. No i co? I mankiet, który jest cechą rękawic długich turystycznych, który jest zarówno zaletą, jak i pewną, ja nie powiem wadą, ale jakimś kompromisem. Bo przy ich zakładaniu z pierwszą rękawicą, którą zakładamy gołą ręką, jest ok, natomiast z drugą ja mam osobiście zawsze trochę ekwilibrystyki, zwłaszcza że zakładam ją na mankiet w kurtce, więc to trzeba to sobie tak jakoś z tym sobie poradzić i to może być na początku jakimś wyzwaniem. Dodatkową cechą jest to, tak jak Krzysiu pokazał, bateryjki są chowane w mankietach i przez to tutaj w dolnej części mankietu jest on dość gruby. Nie przeszkadza to w takim, powiedzmy, jak już się to założy, to nie przeszkadza, natomiast no, jest wyczuwalne tutaj zgrubienie końcowej części przedramienia, więc trzeba się do tego przyzwyczaić po prostu. To rada konsumencka, którą tutaj warto było dać, to jest to, żeby jadąc z myślą o kupnie tych rękawic, dobrze by było zabrać swoją kurtkę i zweryfikować, czy ten mankiet zmieści się pod mankietem. Dokładnie, ja właśnie tak zrobiłem, bo tak, no, słabo byłoby kupić dość drogi produkt, a później, gdyby miało się okazać, że jednak nam nie pasuje, tak? Jest to zawsze smuteczek. Jakie rzuciłeś im wyzwania? I jak one im sprostały? Jakie to były temperatury? Tak, najbardziej takie bym powiedział... Niekoniecznie motocyklowo. Niekoniecznie motocyklowo, tak, bo mam feedback spoza motocykla również. Na motocyklu przy temperaturze około plus 1, plus 2 stopnie przejażdżka rzędu 50 km była absolutnie, tak jak mówię, komfort termiczny był taki, jakby jechać zwyczajnie w chłodny dzień w zwykłych rękawicach, czyli nie zmarznięte dłonie, ale też nie topiące się w upale, tak? Więc subiektywnie, subiektywnie, tak. Bo każdy inaczej odbiera temperaturę. Dokładnie. Natomiast... Motocykl nie ma grzanych manetek? Motocykl nie ma grzanych manetek, to jest Wistrom 650 bieżący, więc ma handbary, ale nie instalowałem grzanych manetek, więc tutaj osłona od wiatru w przypadku tego motocykla i moich dłoni jest, natomiast to, co mogę powiedzieć, najbardziej cierpi mały palec i kciuk, bo kciuk wystaje w dolnej części, gdzieś tam pod handbarem, a ten palec najwyraźniej jakoś tak też, mając dłoń na manetce, jakoś też... To turbulencja na pewno koło handbaru może się pojawiać. Dokładnie, więc to są, powiedzmy, te dwa, które da się odczuć, że troszeczkę bardziej odczuwają te warunki atmosferyczne. Jeśli chodzi o takie jeszcze praktyczne niuanse, to oprócz tego zgrubienia, o którym wspominałem,
producent wymyślił, i to jest moim zdaniem wada, że żeby te rękawice działały, to nie wystarczy podłączyć tego akumulatorka, ale trzeba niestety nacisnąć na nim przycisk i go przytrzymać i dopiero później rękawica się aktywuje. I to nie jest upierdliwe, jak robimy to po raz pierwszy i całą trasę sobie przejedziemy. Natomiast robi się upierdliwe, jak wyłączymy sobie rękawicę bez wyjmowania tego akumulatorka. Żeby je włączyć ponownie, musimy niestety dobrać się do tego przycisku i każdą z tych rękawic jeszcze raz aktywować. Nie jest to według mnie najlepiej przemyślane rozwiązanie, no ale tak jest, trzeba mieć to na uwadze. I jest to kabel, który nie jest USB-C. To jest USB Micro, czyli ten starszy kabel. standard. Kolejny, no tak, w dzisiejszych czasach kolejny kabel. Producent dołącza podwójny kabelek po to, żeby ładować sobie to jednocześnie. Okej. Czas ładowania niestety jest dosyć długi, to jest kilka godzin, więc nie mamy żadnego quick charge'a, żeby na przykład w przerwie na obiad sobie to mocno podładować, co można uznać za wadę, jeżeli jedziemy dłuższą trasę. Ale tak jak mówiłem, na najmocniejszym grzaniu to jest 2,5 godziny, na tym najsłabszym, które już od 5 stopni, w zasadzie 6, myślę, powinno być wystarczające, to jest już 5-6 godzin według producenta, więc to już jest całkiem niezły czas. A tak czy siak, jak sobie to podłączymy do jakiegoś powerbanka na godzinnej przerwie na obiad, pewnie coś się podładuje. Na pewno. Więc tak czy siak jest to jakieś rozwiązanie. Czyli mamy produkt, który pozwala na wcześniejsze wystartowanie z sezonem i późniejsze zamknięcie sezonu. Tak. I z punktu widzenia wystudzania się ludzkiego ciała, to ja jako motocyklista najbardziej odczuwam stopy i dłonie. Tak naprawdę najbardziej odczuwam dłonie, no bo okrakiem na piecu jak siedzę, to te stopy tak najgorzej nie mają. Zależy od silnika, tam jak ktoś jeździ bokserem, to już w ogóle ma luksus, w tym jeżeli chodzi o termikę. Natomiast odległość od pompy do dłoni jest na tyle duża, że szybciej nam zgrabieją ręce niż cokolwiek innego, chyba że szyja nieosłonięta albo nos, bo jeździmy w kasku, który nie ma szyby, ale musimy być już specyficznym motocyklistą. I produkt, który przed nami jest do pewnego stopnia rewolucyjny, ale na rynku jest od dawna, natomiast nie cieszy się dużym zainteresowaniem. No i pytanie, czy grzane manetki, czy grzane rękawice? Grzane manetki grzeją od strony wewnętrznej, a rękawice grzeją od strony zewnętrznej. Więc w jakimś stopniu wydaje mi się, że można by to było połączyć. Tak, myślę, że z grzanymi manetkami to już w ogóle jest wtedy takie kombo, które powinno być już odporne na wszystkie możliwe wyzwania. Matkę natury. Tak, tym bardziej, że grzane manetki mamy nieograniczone, jeśli chodzi o czas pracy. Natomiast grzanych manetek nie zabierzemy ze sobą na przykład na narty albo na hulajnogę, jeżeli ktoś podróżuje po mieście takimi sprzętami. Korzystałem z dobrodziejstw tych rękawic właśnie w takich niskich temperaturach. Co ciekawe, mimo niższych prędkości, ale braku handbarów na hulajnodze poruszającej się około 25 na godzinę, odczuwalny wpływ temperatury był zaskakująco duży i to grzanie bardzo pomagało, bo taki 10-kilometrowy odcinek mogłem przejechać w komforcie, którego bym bez grzania na pewno nie miał. Wiem, bo jechałem bez tą samą trasę i było wręcz zimno, także jest to rozwiązanie trochę bardziej uniwersalne niż grzane manetki. Pytanie, które mi się mocno nasuwa, to jest, co skłoniło Cię do tego, żeby kupić produkt, który... Pytanie, czy to właśnie elektryczna hulajnoga, czy potrzeba wykorzystania takiego produktu poza motocyklem była tą przewagą na rzecz zakupu grzanych rękawic, czy po prostu nie chciałeś do swojego Wistroma DL-a wrzucać grzanych manetek? To było trochę połączenie tych dwóch argumentów. To znaczy, z jednej strony nie chciało mi się dłubać przy motocyklu, mimo że lubię dłubać przy motocyklu, to akurat tych grzanych manetek z jakiegoś powodu nie chciałem tam instalować, a ta uniwersalność, której do tej pory może nie wykorzystuję jakoś strasznie dużo, bo tych przejażdżek hulajnogą jakoś spektakularnie dużo nie ma. Na nartach jeszcze tych rękawic nie testowałem, planuję w tym roku, także... Pogoda idzie w tą stronę. Tak, także tutaj w razie czego jest jeszcze potencjał. I trochę kwestia, że może to jest fajny gadżet. Tak, ja jestem trochę gadżeciarz, więc to pewnie też było jakimś tam argumentem. Podsumowując, jeżeli jesteście motocyklistą, który chciałby swoje motocyklowe ubrania wykorzystywać poza tą sferą,
która jakby jest defaultowa, która jest w założeniu dla tego produktu, to mamy świadectwo Tomasza, że można by było z tymi rękawicami się wybrać w zupełnie inne obszary i one tą robotę muszą zrobić, bo nie ma innego wyjścia. Fizyka uniemożliwia im niedziałanie. Drugą rzeczą, która jest istotna w tym produkcie, jest to, że jeżeli jesteście miłośnikiem motocykla, który albo nie może, nie chce lub rzeczywiście nie chcecie zamontować żadnych manetek i tutaj jesteście też miłośnikiem teorii, że jednak ta struga wystudzenia wiatrem będzie dużo mocniejsza niż to, że ręka będzie ogrzana od środka, to jest to produkt, który jest jak najbardziej godny polecenia. Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz drugi film i widzimy się niebawem w następnym. Pa!